Wyobraź sobie jedną rzecz. Tylko to, co robią najwięksi gracze na świecie. Bo to jest brutalna prawda. Nie to, co widzisz w telewizji. Nie to, co mówią eksperci. Nie to, co pokazują wykresy na TikToku. Tylko to, co robią najwięksi gracze na świecie. Rynek nie działa na tym, co ludzie mówią. Rynek działa na tym, gdzie płynie kapitał. I właśnie teraz ten kapitał płynie w jedno miejsce. Złoto. Ale nie trochę powoli, nie trochę ostrożnie. To jest historyczny napływ. I nie mówię tutaj o jakichś drobnych inwestorach. Mówię o jednym z największych rynków świata. Chiny. Kraj, który kontroluje swoją walutę, kontroluje przepływ kapitału i myśli w perspektywie dekad, nie miesięcy. I teraz ten kraj rzucił się właśnie na złoto. ETF-y złota w Chinach notują rekordowe napływy. Banki centralne kupują złoto, ludzie masowo kupują fizyczne sztabki. I to nie jest przypadek, to jest sygnał. I teraz najważniejsze pytanie, dlaczego? Bo jeśli to zrozumiesz, to przestaniesz patrzeć na scenę, a zaczniesz patrzeć w przyszłość. Zacznijmy od podstaw. ETF na złoto to nie inwestycja dla zabawy, to narzędzie dla dużego kapitału. Fundusze, instytucje, państwa. Jeżeli tam wpływają miliardy, to znaczy, że ktoś przenosi bogactwo. Nie spekuluje, tylko przenosi z jednego systemu do drugiego. I teraz Chiny zaczynają robić to na ogromną skalę. Dlaczego? Bo system, w którym żyjemy, zaczyna się chwiać. Cały system finansowy opiera się na jednej rzeczy, na długu. Pieniądz, który masz na koncie, to nie jest pieniądz, to jest zapis długu. Państwa są zadłużone, banki są zadłużone, system jest zadłużony. I teraz, żeby ten system działał, trzeba drukować więcej. Więcej pieniędzy, więcej długu, więcej inflacji. I tutaj zaczyna się problem, bo każdy dodatkowy pieniądz obniża wartość tego, który już masz. I właśnie dlatego ci, którzy rozumieją, uciekają nie w akcje, nie w obligacje, tylko w złoto. Złoto ma jedną cechę, której nie ma nic innego. Nie można go wydrukować, nie można go stworzyć kliknięciem, nie można go zwiększyć decyzją polityczną. Złoto istnieje albo nie istnieje i dlatego od tysięcy lat jest uznawane za prawdziwe pieniądze. Nie dlatego, że ktoś tak powiedział, tylko dlatego, że przetrwało każdy system, każdą walutę, każdy kryzys, każdą wojnę. I teraz wracamy do Chin. Chiny nie działają emocjonalnie, Chiny działają strategicznie. Jeśli oni kupują złoto, to znaczy, że przygotowują się na zmianę. Na co dokładnie? Na świat, w którym dolar traci dominację, system finansowy się zmienia, zaufanie do walut spada. I teraz uwaga, to już się dzieje. Banki centralne na całym świecie kupują złoto na rekordową skalę. Nie sprzedają, kupują. To jest dokładne przeciwieństwo tego, co robi przeciętny człowiek. Bo przeciętny człowiek czeka. Jeszcze spadnie, jeszcze nie teraz, jeszcze zobaczę. A w tym czasie kapitał już się przemieszcza. Ludzie patrzą na cenę. Złoto jest drogie, złoto już urosło, już teraz się nie opłaca. Ale oni patrzą w złym miejscu, bo cena nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, czy system, w którym trzymasz pieniądze, jest bezpieczny. Bo jeżeli nie jest, to cena przestaje mieć znaczenie. Liczy się dostęp i wartość. To oznacza jedną rzecz. Jesteś w momencie decyzji. Możesz dalej trzymać wszystko w systemie, na koncie, w aplikacji, w liczbach, albo zacząć przenosić część wartości do czegoś, co istnieje poza nim. Złoto, bitcoin, gotówka, portfel 33. Nie dlatego, że to modne, tylko dlatego, że to zabezpieczenie. Jeśli ten trend się utrzyma, a wszystko wskazuje, że tak, złoto nie będzie rosło. Złoto będzie pokazywało, jak szybko pieniądz straci wartość. I wtedy większość ludzi dopiero zrozumie, ale będzie za późno, bo najlepsze ruchy zawsze robi się wcześniej, gdy jest cisza, gdy nikt nie patrzy, gdy większość się waha. Dokładnie tak, jak teraz. Nie mówię ci, co masz robić,
ale pokazuję Ci, co robią najwięksi. Chiny, banki centralne, fundusze. Oni nie pytają, czy warto. Oni już działają. I teraz pytanie jest proste. Czy będziesz jednym z tych, którzy zrozumieli wcześniej? Czy jednym z tych, którzy zrozumieją za późno? Jeśli chcesz, napisz w komentarzu 33 i pamiętaj, Twoje pieniądze to nie liczby na koncie, to decyzje, które podejmujesz. Zanim zrobi to cała reszta. Pamiętaj, witamy w Kryptofamilii.